To jest druga z 3 części relacji bez planu z Medellin. W tym odcinku pochodzimy trochę po centrum miasta, także jego gorszych częściach i udamy się do owianej złą sławą legendarnej dzielnicy Comuna 13. Zanim to nastąpi, tradycyjnie zapraszam Was do wynajętego tu przeze mnie mieszkania. No cześć kochani, jesteśmy w tym momencie w moim mieszkaniu, które wynająłem na 21 dni w Medellin. Jest dzisiaj 8 grudnia. Wy pewnie oglądacie to w 2019 roku, bo mam takie zaległości z materiałem. W każdym razie pokażę Wam, jak wygląda to mieszkanie tutaj. Więc tak, mieszkanko nie jest za duże, ale ma wszystko, czego potrzeba, czyli ekspres do kawy, tam jest pralka, jest lodówa, jest mój kąt, sobie trochę przemeblowanie zrobiłem. Tam jest odcinek z petarek, które edytowałem. Tutaj jest następnie sypialnia taka, nieduża toaleta z prysznicem i okolica. Ta okolica jest ok o tej porze, wieczorem jest kiepsko. Tak wyglądają kolumbijskie pesos, czyli pieniądze, które to obowiązują. 50, 20, dwa rodzaje 20, 10, 5 i tak dalej. 1000 pesos, bo to są wszystko tysiące. 1000 pesos. Dosyć łatwo się to przelicza, dlatego że 100 000 kolumbijskich pesos to jakieś 115 zł. No zależy, gdzie się wypłaca, pewnie u mnie w banku. Po tym jak zgubiłem kartę do Revoluta, to jakieś 120 zł. Ale tak czy tak, stówka to trochę więcej niż stówka. No i u nich 1000, a u nas złotówki. Tutaj mieszkają właściciele, co troszeczkę delikatnie burzy moje poczucie wolności, ale bez przesady. A tam się idzie na ulicę. Zamek zamykany na 3 spusty, bo jesteśmy w Ameryce Południowej. Wychodzimy na zewnątrz. Tak wygląda ta ulica, a tu jest jakaś imprezowa miejscówka. To jest chyba jakaś szkoła tańca albo coś takiego, to zawsze są imprezy. Tutaj też jest restauracyjka, w której można coś zjeść, także wbijamy tam od razu. Zamówiłem sobie zupę rybną, która jest pyszna, do tego jest jeszcze kompot z czegoś, napiszę z czego. I całość kosztuje 6 zł, tak więc miejsce z idealnym jedzeniem domowym, gdzie jesz zupę i dostajesz pyszny kompot za 6 zł. Będę tam jadał codziennie. Musiałem wbić na chwilę do domu, bo z polską kartą w telefonie, bez internetu kolumbijskiego i bez numeru kolumbijskiego daleko nie zajadę. Zamówiłem Ubera i będzie za parę minut. W sumie od razu nie dał się znaleźć, dlatego że jedziemy dzisiaj nagrywać do kiepskiej dzielnicy w centrum. A jedziemy tam z naszą przewodniczką Laurą, którą już pewnie poznaliście. Chyba że jeszcze jej nie poznaliście, bo zupełnie inaczej mogę to montować, nie po kolei, więc w sumie nie wiem. Ale jeżeli nie poznaliście, to zaraz poznacie Laurę. Tam mieszkam, cudowna okolica. A jedziemy do miejsca, które się nazywa Estación Prado i jest takim zwykłym miejscem, troszeczkę taką brzydką dzielnicą, jak powiedziała Laura. Chcemy tam trochę ponagrywać takiego zwykłego życia, a później na spontanie zobaczymy. Tutaj jest ta stacja metra Prado i tak to wygląda mniej więcej. Stacja Prado znajduje się w centrum Medellin. Podobnie jak w Bogocie, tutaj także kiedyś reprezentacyjne centrum zamienia się miejscami w nieprzyjemną dzielnicę, gdzie bez problemu można kupić na ulicy dragi czy skorzystać z usług prostytutki. Wybraliśmy się na krótki spacer, żeby sfilmować to miejsce. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Bart, muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos en la estación Prado del metro de Medellín. ¿Y vamos a usar qué cámara aquí? Creo que vamos a usar la GoPro porque es más pequeña y es mejor para que las personas no vean mucho las cámaras. Y es un lugar que hay que tener cuidado, hay personas de todo tipo. Ok, gracias. Vamos. De nada. Tutaj jest taki targ, gdzie można sobie kupić jakieś rzeczy. Taki trochę mi legionowski targ przypomina. Zobaczcie. Taki trochę jak kiedyś, jak to się mówiło u ruskich, można było coś kupić. Czyli jakieś mydło i powidło, po prostu różne rzeczy. Ale przynajmniej spoko, że ludzie handlują, jakiś rynek jest, nie to co w Wenezueli. No tengo efectivo. Tak więc przynajmniej kurczę, ludzie jakoś starają się sobie radzić, a nie tak jest jak jest w Wenezueli, że jak ktoś handluje na ulicy, to często się do niego przypieprzają. ¿Qué? ¿Qué quieres comprar? Quiero todo. Powiem wam, że wcześniej jak szliśmy tam, to musiałem wyłączyć kamerę, bo jakiś koleś już krzyczał, żeby wyłączyć i Laura powiedziała, że była to ulica, gdzie jest dużo prostytucji
i sprzedają dragi, a dragi jak sprzedają to najczęściej mają butelkę z klejem, że niby sklejają buty i to jest taki symbol, nie? Zaraz się może przejdę i coś nagram, ale oczywiście z tą małą kamerką, a nie z dużą. ¿Cómo se llama ese café? Es un tinto. Y es... Es lo que normalmente toman las personas. Jaki wybrać wisiorek? Ten niebieski czy ten czerwony? Ja co prawda nie lubię czerwonego, ale Laura wybrała czerwony, więc będzie pewnie czerwony. Jak ja chciałem tu podłączyć obiektyw 12-35 i nagrać do miasta, ale nie, no nie mogę tu wyciągnąć aparatu, bo po prostu mogę go stracić, a zbyt wiele kosztuje. Także przejdziemy się z GoPro i pokażemy wam okolice. Tu ludzie czekają sobie na autobus po prostu. Plus z GoProsem jest taki, że jak mi go wyrwą z ręki, no to stracę $500, a nie 4 czy 3 tysiące, tak jakby było z obiektywem i z GH5. Tu możecie sobie kupić owoce jak chcecie. Parę razy ktoś zagadał, czy nie chce kupić marihuany, ale źle chyba zrozumiałem Laurę z tą butelką, więc zaraz wam to wytłumaczę, jak ona mi to wytłumaczy. Nie chciała o tym gadać w tym miejscu, gdzie piliśmy kawę. ¿Cómo se llama este parque? Se llama la plazoleta Botero. Y es porque ahí están las esculturas del artista Fernando Botero. Ah, sí, de los gorditos. Tu koleś coś pali, co chyba nie jest papierosami. A my idziemy w tym momencie do parku, który nazywa się tak. Plac Botero i okolice obrazują typowe dla wielu miast Ameryki Południowej zjawisko, gdzie pełne turystów miejsce od biedy i bezdomności oddziela zaledwie jedna ulica, a o dawnym znaczeniu okolicy świadczą już tylko zaniedbane budynki z epoki jej świetności. Galleta, pan de bono, Uy, qué pena. Ahora estamos en el pasaje Carabobo y vamos a ir a mirar locales comerciales y llegamos hasta el Parque de las Luces. Zobaczcie, tutaj jesteśmy w samym centrum, a tam pod tym kościołem podobno kwitnie prostytucja, z tego co Laura mi powiedziała. chispita, chispita, chispita. ¿Cuánto vale aproximadamente el bolso? Ese lo dejan 30. La plata de enamorar me sirve para algo, Mira, ese está bonito. Vale 30.000 pesos. Pero es de bolívares. Son bolívares. Wow. Pero no parece. Sí, zobaczcie, tutaj nawet widać twarz Bolívara, także to są te słynne torebki zrobione z boliwarów. Interesujące. Czy tutaj jest portmonetka? A tutaj możecie sobie zobaczyć, można kupić po prostu banknoty. I ten pan, który to sprzedaje, mieszka przy granicy z Wenezuelą, jest Kolumbijczykiem. Laura powiedziała, że musimy uważać, dlatego że jest grudzień i ludzie mają sporo kasy, dlatego sporo też kradną teraz, złodzieje. Idziemy dalej. Tu pan sprzedaje flagi, a tu jest centrum handlowe, które kiedyś było państwowym budynkiem. Napiszę, jak się nazywał. W środku nawet jest choinka, no bo mamy grudzień. Zobaczcie, tak wygląda ten budynek w środku. Jest naprawdę okazały. ¡Chela, cerveza! Aunque lo coman por la nariz, se lo llevan de los monos. Tutaj
Tutaj pan robi arepy z serem, z tego co widzę. Znałem, że mam już na tyle dobry materiał, że żeby go nie stracić, to po prostu nie będę nagrywał. Włączam kamerę. Medellin bardzo mi się podoba. Jest super miastem z wspaniałą energią, gdzie bardzo dużo się dzieje, jest dużo szumu, jest bardzo ciekawie. Jeżeli coś jeszcze nagram, to zaraz to zobaczycie, jeżeli nie, to już do zobaczenia następnego dnia. Ahora estamos en la biblioteca EPM y del otro lado queda la plazoleta de las luces. To by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą krótką wizytę w centrum Medellin. Przenieśmy się teraz do jednego z symboli tego miasta, niesławnej Comuna 13, która do przełomu wieków była najbardziej niebezpiecznym miejscem w Kolumbii i jedną z najniebezpieczniejszych dzielnic na świecie. Dzisiaj Comuna 13 jest symbolem transformacji Medellin. Pojedźmy sprawdzić, czy zasłużenie. Jesteśmy w tym momencie u podnóża Comuna 13 i tutaj też są ozdoby świąteczne, a tutaj są turyści, bo to jest już turystyczne miejsce, moi drodzy. Tu jest szopka w związku z Bożym Narodzeniem nadchodzącym. Tu się już zaczynają graffiti, a tu dużo turystów, głównie kolumbijskich. To są kolory, ¿cómo se llama el club? Deportivo Independiente Medellín. Vamos arriba. Sí, vamos a subir las escaleras de la Comuna 13. Ej, zobaczcie jaki patent. Zrobili sobie tutaj po prostu w niebezpiecznej kiedyś dzielnicy, gdzie dochodziło do wielu zamieszek, schody ruchome. Wow. Szacun Kolumbijczycy. Dime por qué Comuna 13 era peligroso antes. Bueno, anteriormente había un conflicto entre algunos grupos al margen de la ley que hacían cosas malas, por decirlo de algún modo. Entonces hubo un control del Estado para eliminar todos esos grupos. Cuando se eliminaron todos estos grupos al margen de la ley, entonces ya hubo la transformación del barrio de la Comuna 13, se crearon las escalas y ya hubo mayor afluencia de turismo en la zona. Las escaleras eléctricas son como una iniciativa de la ciudad, del Estado, para que las personas de estas zonas tuvieran conexión con el centro, con la zona céntrica, y hubiera como más interacciones. También lo que logró estas escaleras fue que trajeron gente como turistas para que conocieran la zona y tuviera como más dinamismo toda esta zona de la ciudad. Jesteśmy teraz w takim miejscu kawiarence, skąd jest ładny widok i jest tu mnóstwo turystów z Europy, ze Stanów. Ale widok na barrio fajny. Por ahí hablan dice que ese gato, ya no importa que yo tengo rap desde hace tanto. Ludzie, którzy tu są turyści, mówią temu kolesiowi jakieś słowo i on po prostu rapując wchodzi na to słowo. Mírate, my homie, no voy a despedir. Hey, I don't know speaking, no sé qué decir. Hey, normal, mírate que la puedo fluir. Si yo tengo rap, entonces la voy a diluir. Normal, mírate, tengo la instrumental. Queda mal, ellos se internan directo en el hospital. Hey, chécate que tengo la estructura. La universidad no importa, yo con los 7 puntos de sutura. ¡Camarónamelo! Mira, puedo decir una palabra. Venezuela. 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 Vengo sonando fuerte que les duela y un día mataran a Maduro en tierra de Venezuela. Así como juega, poca cerdo. Vengo acá con esta lista. Colombia. Si yo vengo soy la bomba y tenemos la misma idea, marica, con Duque en Colombia. Qué duro, qué bueno. O sea, esto está muy fuerte, esto está muy fuerte. Yo sé. This is too strong for
Bueno, vamos arriba. Mira, nos toca hacer como en los viejos tiempos, subir las escalas caminando. Ok. ¿Por qué prefieres tener los pelos hacia aquí? En vez de hacerte un implante de pelo. Słyszeliście to? Słyszeliście, co mi powiedziała, że dlaczego sobie nie zrobię implantu włosów. To jest ten moment, w którym się właśnie człowiek kapuje, że będziemy raczej ziomkami. Fajne miejsce w ogóle, muszę powiedzieć, że mimo tego, że turystyczne, to jednak turyści, którzy tu przyjeżdżają, są bardziej wyluzowani niż tacy, co idą do Louvru, też pod wieżę Eiffla. Fajne miejsce. Estamos caminando por una zona de la Comuna 13 donde terminan las escaleras. Muszę wam się przyznać do tego, że byłem trochę nastawiony do Comuna 13 jak do atrakcji turystycznej i że w ogóle lipa, że będzie dużo turystów, ale nie, jak będziecie w Medellin, musicie tu przyjść. Widok, który tutaj jest, zresztą zobaczcie sami, w połączeniu z tym graffiti to jest coś spektakularnego i aż żałuję, że będąc tu przez 2 tygodnie dopiero teraz się tu po raz pierwszy pojawiłem. Coś niesamowitego. Chciałbym z drugiej strony zobaczyć, jak to wyglądało w 80 latach, wyobraźcie sobie, czy w 90, gdy było tu niebezpiecznie. No ale dobra, nie cofniemy się w czasie. Chciałbym też zobaczyć świat bez plastiku z XIX wieku, jak wyglądały oceany, w których nie pływały worki plastikowe i tak dalej. Też musiało być piękniej niż teraz. Jedna jeszcze ciekawa obserwacja, jaką poczyniliśmy z Laurą, to znaczy Laura mnie poinformowała, że tak jest, że jak gdzieś razem jesteśmy, no to od razu się tak ludzie tutaj przyglądają, co taki starszy koleś robi z taką młodą dziewczyną. Laura ma 28 lat, tylko że wygląda jakby miała 16. W ogóle wykłada analizę matematyczną bodajże do niedawna, przynajmniej wykładała na uniwersytecie. No jest bardzo inteligentną dziewczyną. W każdym razie nawet taksówkarz raz, jak jechaliśmy razem, zapytał, czy obrabowała cię porządnie, czyli tak jakby, wiecie, no bo był jej klientem, ale nie klientem jako przewodniczki turystycznej. Takie są niestety stereotypy tutaj i ludzie im ulegają. Pero dime, ¿todo esto que podemos ver aquí es una inversión del país o es como la gente lo hace? No, todos los cambios que hay positivos en este barrio son inversiones que ha hecho la ciudad, la municipalidad, es decir, los entes, para que toda esta zona sea de una forma más agradable, más bonita, más visitable, más acogedora para las personas de la misma ciudad y del exterior. Entonces el gobierno de Colombia cuida a la gente de Colombia. Ok, mi español no es perfecto, pero sí, algo así. Bueno, sí, digamos que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos porque haya una transformación desde todos los ámbitos.
Chwilę później Laura daje mi do zrozumienia, że transformacja komuny Trese to taka trochę pokazówka i że w Kolumbii jest wiele zaniedbanych i zapomnianych przez władze miejsc. Mam jednak w pamięci Wenezuelę, gdzie nawet takich miejsc brak, bo cały kraj wygląda na opuszczony i zapomniany przez władze. Przy Wenezueli Kolumbia wygląda jak wzorowy uczeń. En ese punto finaliza como tal el recorrido de las escalas eléctricas y es una especie de punto para mirar toda la panorámica de la Comuna 3. Co za pomysł, żeby zrobić tutaj schody, co? Niesamowite. W moich filmach z Medellin niewiele pokazałem wam dzielnicy, w której teraz jestem. Ta dzielnica się nazywa Poblado. To jest taka dzielnica najbardziej turystyczna, bezpieczna, gdzie jest dużo turystów, właśnie białych ludzi i tak dalej. No ona nie była dla mnie aż tak interesująca, żeby ją nagrywać. Dlatego też jak ktoś tu mieszkał i powiedział, że nie pokazałeś Poblado, no to tak, nie pokazałem, bo nie wydaje mi się specjalnie ciekawa. Wydaje mi się mało kolumbijska. Natomiast my teraz idziemy zjeść indyjskie jedzenie razem z Laurą. Ula, pozdrawiam Cię, razem z Ulą, gdy podróżowaliśmy po Azji. To w każdym z tych państw, Wietnam, Laos czy Kambodża, szukaliśmy indyjskiej kuchni. Dziwne w sumie, ale jakoś tak faza na indyjską kuchnię zawsze się załączała. Trzeba do Indii chyba polecieć. Cześć!